Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 10 dzień października 2023 roku. Imieniny obchodzą Pelagia i Waleria, których jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiamy. W Gdańsku mamy 13 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 811, 498, cena KNG 1,72 USDT, cena cash 293 KNG, co oznacza, że cash jest warty ponad 2000 zł, a to znowuż oznacza, że jak weźmiemy kalkulator do ręki i policzymy, to wychodzi, że Kanga wyceniana jest na ponad 54 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 170. Nieźle, nieźle. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. To wybitnie ważne. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu, dawaniu łapek w górę, bo jest dla nas wielka motywacja. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się żona, która dokładnie wie, gdzie jest jej mąż? Wdowa. Skąd wiedziałeś? Znałeś to? Nie pamiętam, może gdzieś słyszałem. No. Brawo, brawo. Słuchaj, gratuluję w takim razie. Powiedz, co słychać w świecie Bitcoina i Ethereum. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Jak zwykle ci, którzy mówią o tym, że analiza techniczna się sprawdza, bo może nie wiadomo, co się stanie, ale na pewno się stanie. I jeżeli analiza techniczna wskazuje, że mają być spadki, to znaczy, że spadki będą. A dlaczego, to nie wiadomo. Życie pokaże. No i faktycznie ci, którzy wieścili jakieś spadki, wieścili jakieś czarne łabędzie, w sobotę mogli otwierać szampana, pomijając oczywiście tragedię całej sytuacji. Tak. Kolejna wojna, kolejna nie eskalacja konfliktu, tylko wojna, tak przynajmniej mówi premier Izraela, bo mówimy oczywiście o ataku ze strefy Gazy na Izrael. Tak. Ciekawa... Ataku, który powinien być przewidziany przez służby izraelskie, tak, nie został. Nikt nie przewidział, przynajmniej taka jest oficjalna narracja, tak. Nikt nie wiedział, ani służby izraelskie, ani wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, wywiad Stanów Zjednoczonych również był zaskoczony. Zarzuca się, bardzo dużo krytycznych głosów jest, no ale odejdź na razie od polityki. Faktycznie mamy sytuację taką, że na Bitcoinie małe odreagowanie, spadki 27,600, aktualny kurs, spadliśmy poniżej 28 i te 28 to przez wielu wróżbitów i analityków i przepowiadaczy przyszłości to jest ten silny opór. Mamy wyraźnie na kreskach, które rysują, pokazane, że 28 to nie zostanie przebite przez jakiś czas. Przynajmniej tak wieszczą niektórzy bardzo tak twardo. Mówią o tym, że będziemy mieli dosyć gwałtowne spadki. Te spadki powinny sięgnąć nawet 25, 24. Nie mówię tutaj o tych skrajnościach, które słyszałem, bo pojawiały się gdzieś tam głosy o 18, ale jakoś tak nie bardzo w to wierzę. 25 to jest taka częsta kwota, która się powiada jako ten punkt, w którym zanotujemy dołek i to będzie ten sygnał do startu, do odpalania rakiet. Faktycznie dzisiaj nawet rano oglądałem jednego z analityków, który pokazywał
Temat był zupełnie inny, bo były raczej dane makro związane z recesją w Stanach Zjednoczonych, czy ona jest, czy nie jest i co się będzie działo, ale też zahaczono o Bitcoina i faktycznie zwrócono uwagę, że tam taki jeden ze współczynników związanych z ryzykiem, nie będę teraz się rozchodził, ale faktycznie on zawsze przed rynkiem wzrostów osiągał pewien poziom, to ryzyko. W tym cyklu Bitcoina jeszcze go nie osiągnęliśmy, tego poziomu, chociaż jesteśmy bardzo blisko. Więc można powiedzieć, że faktycznie ci wszyscy, którzy mówili o tym, że zbliżamy się do hossy, ale musi być jakiś spadek. Przypomnę znowu 2 tygodnie temu Tomek o tym wspominał, tydzień temu o tym mówiliśmy i teraz mamy potwierdzenie tego, że jeszcze musi być jakaś jedna korekta. Ona nie będzie może bardzo głęboka, może będzie bardzo krótka, ale spodziewamy się jakiejś korekty i wtedy możliwe, że rozpoczną się te wzrosty. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku. No ale tak, w tym cyklu mieliśmy niesamowite zdarzenia i to jest jeden z powodów, dla którego niektórzy mówią, że ten cykl jest zaburzony. I mówi się na przykład o tym, że cały czas odczuwamy skutki na przykład 17 sierpnia. 17 sierpnia tego roku mieliśmy największą likwidację longów w historii Bitcoina. Chyba przy Terra Lunie było podobnie. Nie wiem, czy więcej, czy mniej, ale to jest jakaś olbrzymia ilość. Jednego dnia 213 milionów. Ponieważ byłem wówczas w podróży w sierpniu, to tak, co było przyczyną zamknięcia tych... Już nie pamiętam. Aha, czyli dobra, rozumiem. Kurczę, nie pamiętam, co się tam wydarzyło, ale faktycznie była likwidacja longów olbrzymia. W październiku sumarycznie zlikwidowano 15 milionów longów. Okay. A tam jednego dnia 213, więc to pokazuje skalę, że to była naprawdę bardzo duża likwidacja i od tamtej pory mamy cały czas odpływ kapitału, odpływ bitcoinów, cały czas spada płynność na rynku bitcoina, widzimy akumulację na portfelach zewnętrznych, więc to by sugerowało, że faktycznie od tamtego czasu mamy mocne skupowanie bitcoina. Podejrzewam, że ci od spiskowych teorii dziejów już sobie tutaj ostrzą ołówki i piszą, że to wszystko było zaplanowane. No nie wiem, mowa jest o katalizatorze jednym, to są ETF-y. No ale znowuż decyzja została przesunięta, z tego co mi wiadomo, na kolejny rok już, jeżeli chodzi o ETF-y bitcoinowe. Czy masz taką wiedzę? Dzisiaj rano przeglądałem tweety i coś takiego znalazłem. Co więcej... Na przyszły rok może być. W lutym przyszłego roku musi zapaść ostateczna decyzja. A skąd wiesz, że ostateczna? Że bo tak wynika z przepisów, tak. Z timeline'a musi zapaść ostateczna decyzja mówiąca o tym najstarszym wniosku. Ten najstarszy wniosek, ten pierwszy złożony wniosek, on musi być rozpatrzony, nie pamiętam dokładnie do którego lutego, ale to jest ściśle określone przepisami, musi zapaść decyzja. Spodziewane jest jednak, ja słyszałem o tym, że jednak będzie szybciej ta decyzja. Także tweety są w tej chwili mocno rozbieżne, ale przyznaję, że dzisiaj nie sprawdzałem tweetów w tej sprawie. Więc tweety, które widziałem dzisiaj rano, może ci, którzy nas oglądacie, potwierdźcie. Właśnie, Darek napisał, że SEC przeniósł decyzję o ETF-ie na styczeń. Co więcej, z tego, co gdzieś tam się też dowiadywałem, zaznaczam, że to jest wiedza twitterowa, a zatem nieabsolutna, chociaż niektórzy by powiedzieli, że absolutna. To wiedza jest taka, że SEC, jeżeli decydował się na przesunięcie jakiejś decyzji nie dotyczącej ETF-ów, jakichkolwiek innych decyzji, to zawiadamiał o tym najczęściej na kilka dni przed. Czyli teraz zawiadamia na kilka tygodni przed. Coś takiego się dzieje, co jest ciężko zrozumieć, na co czeka Gary Gensler. I teraz, ponieważ ty śledzisz amerykańską politykę, czy masz wiedzę, czy jego wrogami byli bardziej demokraci, czy republikanie? Myślę, że wrogowie byli po obu stronach, ale z naciskiem na republikanów. No właśnie. U republikanów teraz się trochę posypała sprawa, no bo odwołali ich speakera tam w ogóle w Stanach. Może jak będziemy mieli czas, to jeszcze chwilę o tym pogadamy. Dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Chyba w poprzednim tygodniu opowiadałeś o tym, że ledwie co uchwalono budżet, tak to się nazywa. Gdyby nie uchwalono tego budżetu na godzinę przed północą, gdyby go nie uchwalono, to następnego dnia bardzo wiele osób
już nie powinno pójść do pracy, tylko miało przymusowe urlopy, ale okazuje się, że są takie przepisy, które mówią, że policja, straż pożarna, niektórzy urzędnicy, nawet jak nie dostają pensji, muszą chodzić. To było takie zagrożenie. W każdym razie, czy Gary Gensler, to jest moje pytanie, czy on coś planuje, czy on gra? Jego sytuacja, wiemy o tym, że jest w tej chwili z naszej perspektywy oczywiście bardzo, bardzo krucha. Ja nie oglądałem tego przesłuchania, kiedy on był odpytywany, ale ty go widziałeś, tak. Zgadza się? Nie wygląda na człowieka, który jest w stanie cokolwiek w tej chwili planować. Raczej bym powiedział, że to, co może robić, to grać trochę na zwłokę. Niemniej patrząc na całokształt sytuacji, pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych rząd był, nazwijmy to w cudzysłowie, bankrutem, czyli nie miał pieniędzy w ciągu ostatnich 10 lat już kilka razy. Także to nie jest taka sytuacja, że pierwszy raz w historii by się coś takiego zdarzyło. Ale chyba nie było takiej sytuacji, że nie zostały wstrzymane środki na... Na policję i wojsko nie, tak. Natomiast faktycznie urzędnicy przestawali dostawać... Policja, wojsko i nauczyciele musieli chodzić, bo oni są zobowiązani, tak. Natomiast nie były wypłacane pensje. Okay. Więc faktycznie były takie sytuacje i to były sytuacje, które trwały, na przykład za czasów Trumpa to było kilka miesięcy. Więc to nie jest takie niezwykłe, ale oczywiście jest ważne. Wrócę jeszcze tylko do ETH, żeby króciutko zamknąć, bo tutaj sytuacja jest również słaba. 1590 to jest aktualny kurs. Również jest mowa o tym, że sentyment jest słaby, szczególnie w kontekście tego, że te ETF-y typu futures, które zostały zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych, delikatnie mówiąc, nie spotkały się z entuzjazmem i są bardzo rozczarowujące. Do tego inflacja wróciła, do tego fundacja Ethereum i sam Vitalik Buterin sprzedają ETH. To nie są jakieś zawrotne kwoty, ale mówimy tutaj o dziesiątkach milionów dolarów, więc nastrój jest dosyć słaby. Znowu, jak się posłucha kilku takich topowych analityków, to można odnieść wrażenie, że to jest, że zbliża się dobry moment na dokupowanie ETH, bo wzrosty są nieuniknione, no ale to oczywiście decyzja każdego indywidualnie. Tak. Tyle jeśli chodzi o naszych wróżbitów. Przypominam tak krótko powiem o naszym konkursie. Zachęcamy naszych analityków do tego, żeby prognozowali cenę. O tym, jak to działa, powiemy trochę później. Ale dodam, że dzisiaj jest laureat. Który zbierze śmietankę z zeszłego tygodnia, bo wtedy nie było, i z tego tygodnia. Także zachęcam do słuchania do końca. No i też dodam, że wszyscy ci, którzy interesujecie się, czy cena KNG będzie rosła. To słyszałeś? Nie. Rosła czy spadała? Zapraszam do serwisu Daily Chain, który był tak uprzejmy i przygotował analizę techniczną właśnie tokena KNG. Wszystkich zainteresowanych tam zapraszam. dailychain.io. Może nawet się zaraz pojawi napis tutaj na dole, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, Łukasz, chcę ci powiedzieć o jednym, w ogóle mam trochę tutaj notatek. Zacznę od Artura Hayesa, współzałożyciela BitMEXu, który przewiduje, kiedy będzie taka hossa, że się wszyscy nie pozbieramy. I to nie tylko na rynku krypto, ale również na rynku tym takim forexowo-giełdowym. Kiedy? Podaje datę 2026, natomiast to nie jest tak, że my musimy czekać do tego roku z tą gigahossą, bo w międzyczasie będzie mikrohossa, ale jaką cenę podaje w 2026 roku Bitcoina? Jak podaje mniej niż 5 milionów, to słabo. To niestety jest słabo. Podaje kwotę pomiędzy $750,000 a $1 milion. Uzasadnia, że związane to jest z tym, i to jest dość ciekawe, mówi, że 4 kluczowe banki centralne, czy tam odpowiedniki banków centralnych, czyli Fed, Ludowy Bank Chin, Bank Japonii i Europejski Bank Centralny, że one będą musiały, nie ma wyjścia, będą musiały poluźnić politykę monetarną i dojdzie znowuż do luzowania. To luzowanie to nic innego jak okradanie ludzi, czyli do dróg pieniędzy, ale tak to się nazywa, że dojdzie do luzowania. No i pojawi się bardzo dużo kapitału po prostu na rynku, no i wiemy, jak to się zawsze kończy. To się kończy tym, że pieniądze, które nie wynikają bezpośrednio z naszej pracy, tylko z jakichś tam działań czy operacji finansowych, łatwiej się inwestuje.
tak, łatwiej się inwestuje i właśnie ma to pójść między innymi w Bitcoina. Natomiast podaje oczywiście również Arthur Hayes, mówi, że w przyszłym roku możemy się spodziewać takiej mikrohossy, to znaczy on spodziewa się, że dojdziemy do $70,000. To jest mikrohossy, bo byłoby to ATH bitcoinowe. Uzasadnia to zgodą właśnie, jeżeli chodzi o ETF, halving i coś jeszcze, o czym już zapomniałem. Takie dość ciekawe. Natomiast fakt jest taki, że zawsze cena kryptowalut, nie tylko kryptowalut, ale cena bitcoina, jeżeli mielibyśmy wskazać taki wskaźnik, którego korelacja jego zmiany i zmiany cen bitcoina jest bardzo, bardzo duża, to właśnie płynność na rynku. A płynność na rynku pojawia się wtedy, kiedy stopy procentowe idą w dół. Mm-hmm. No okej. Na razie nie będę może polemizował, ale według tych czynników jest więcej. Niemniej faktycznie na pewno pojawienie się nowych pieniędzy na rynku będzie sprzyjało wzrostom ceny bitcoina. Z drugiej strony pamiętajmy, że mówimy tutaj tak naprawdę o kolejnym zaciąganiu długu. I pytanie, które się pojawia coraz częściej i to już nie wyszeptane w ustronnych miejscach, tylko tak coraz jawniej, jaki to ma koniec. No właśnie, bo Arthur Hayes mówi jedną rzecz. Dlaczego trzeba poluźnić politykę monetarną? Po to, żeby można było, żeby państwo, rządy w jakikolwiek sposób zyskiwały kasę na wypłatę odsetek, a jednocześnie, żeby odpowiednie organy miały kasę na wykup nowych obligacji. Tak, no i to jest, trzeba pamiętać, że już teraz kwota, którą Stany Zjednoczone płacą odsetek od swojego długu, to jest już kolosalna kwota. Kolosalna. Nie jest to parę procent kwoty budżetu, ale to jest znacznie więcej. W tej chwili nie pamiętam ile, ale bardzo, bardzo duża część budżetu musi pójść na zapłatę samych odsetek. Odsetek to jest coś niesamowitego. Nie mówiąc już nawet na przykład o takim kraju jak Japonia. Ja to pozwól, że przeczytam kilka komentarzy. Mr. Dachol, do ciebie jeszcze wrócimy, ale tutaj ktoś napisał wolny Tybet. W sumie to ważne, bo Tybet powinien być wolny, chociaż jesteśmy apolityczni, ale Kamil napisał bardzo fajnie, wiem, że to jest krótka zmiana tematu. Wzrosty na KNG są nieuniknione według Kamila, nawet obecna tokenomia jest na tyle dobrze pomyślana, że skup tokenów KNG z rynką jesienią 2025 roku zaskoczy. Boom. Co takiego, powiedz, dzieje się na liście ostrzeżeń i to nie polskiej, bo jest taka, oto okazuje się lista, która spuchła nam przez ostatnie kilka dni. 24 godziny można powiedzieć. Tak. FCA, czyli taki brytyjski KNF, ma swoją listę ostrzeżeń, która działa troszeczkę lepiej niż ta polska, ma trochę lepiej zrobione regulacje, między innymi jest ścieżka wypisania się z tej listy, więc to jest bardzo dobrze. W polskiej nie ma takiej ścieżki. Natomiast w ciągu 24 albo 48 godzin urzędnicy dopisali do tej listy aż 140 firm. I to oczywiście nas interesują te 140 firm, ponieważ to są w większości giełdy kryptowalut albo firmy związane z kryptowalutami. I znajdziemy tam zarówno takich gigantów jak Huobi, jak OKX, znajdziemy wiele znanych topowych giełd kryptowalut, aczkolwiek na szczęście nie ma niektórych graczy. Wiem, że OKX jest wpisany, ale z drugiej strony otrzymał niedawno, właśnie chyba wczoraj, licencję czy pozwolenie na prowadzenie akcji informacyjnej w Wielkiej Brytanii, spełnił odpowiednie normy, czy tam te wymogi urzędnicze, razem z Binance'em. Także możemy się spodziewać jakiegoś działania, więc sądzę, że ten OKX zostanie wypisany z tej listy. Nie ma tam cały czas Kangi, także to też się cieszymy. Staramy się działać wszędzie legalnie i zgodnie z prawem, więc to nas nie zaskoczyło. Przede wszystkim zgodnie z prawem naturalnym. Tak, no to też. Tak. No ale tak, lista spuchła, to tylko pokazuje, że jakby z jednej strony z ust polityków słyszymy jedno, a to, co potem się dzieje, to jest drugie, także wiem, że mamy tydzień wyborczy, niedługo cisza wyborcza za 6 dni, za 5. Ciekawe, wiesz, że cisza wyborcza
jest naprawdę niewiele państw, które zachowały ciszę wyborczą. No w tym właśnie Polska. To mówię jako ciekawostka, no nie? To jest jakiś relikt przeszłości, no bo dzisiaj, gdy mamy internet i fora internetowe, gdzie każdy może występować anonimowo, no to cisza wyborcza to już jest coś takiego no to jest zachęcanie ludzi do tego, żeby łamać prawo, nie? Bo jeżeli mamy prawo, które jest nieegzekwowalne, no to w tym momencie będziemy mieli zawsze taki problem, że ktoś będzie obchodził prawo, tak jak no, pozostawiam do decyzji indywidualnej, jak to się stało, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaangażowała się w kampanię polityczną. No, ciekawe to jest. Z drugiej strony zachęcam wszystkich do tego, żeby przede wszystkim poszli na wybory, bo uważam, że z tej szansy trzeba korzystać, a z drugiej strony myśleli o tym, żeby patrzeć na to, co politycy robią, a nie to, co politycy mówią. Jedna ważna jeszcze rzecz a propos wyborów, pewnie jeszcze za tydzień o tym przypomnimy. Nie, już nie przypomnimy, bo też w sobotę przypomnimy. Tak, w sobotę, no właśnie. Polski system wyborczy, nie tylko polski, jest tak zbudowany, że nawet jak nie głosujesz, to głosujesz. W sensie nie można powiedzieć, że nie poszedł na głosowanie. Jeżeli ktoś nie głosuje albo oddaje nieważny głos, to w gruncie rzeczy wspiera ilość mandatów partii, która zdobędzie największą ilość głosów. Albo dwóch największych, liderów. Jeżeli mają w miarę równo głosów. Tak, to prawda. Widziałem bardzo wiele różnych wyliczeń i sytuacje faktycznie sytuacja jest bardzo ciekawa ze względu na to, jak się rozkładają głosy. Oczywiście znowu sondażowi nierówny, ale widziałem takie przeliczenia, że jeżeli dostaną się tylko 3 partie do Sejmu, a jest to prawdopodobne, że na przykład Lewica nie zdobędzie wymaganej ilości głosów i koalicja PSL i trzecia droga, tak, też jest bardzo blisko progu i nie wejdzie, to wtedy 3 partie dostają i faktycznie mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację, bo mamy taki pseudopad, to znaczy, że coś będzie musiało się wydarzyć na scenie politycznej, żeby iść dalej. Z drugiej strony dostanie się do Sejmu na przykład 4 partii albo nawet 5, jeszcze pogarsza sytuację. Tak, no wyliczenia wyborcze są ciekawe. Przypomnijmy tylko, że jesteśmy oficjalnie apolityczni. Tak. Każde nasze wewnętrzne przekonanie, staramy się go tutaj nie manifestować. Natomiast trzeba pójść na wybory. To jest to, o czym mówimy. Jak nie idziesz na wybory, to i tak w sposób pośredni oddajesz swój głos, bo taka jest właśnie ordynacja wyborcza. Dobra. Właściwie to ci przerwałem, no nie? Bo ty kontynuowałeś jeszcze ten wątek o FCA, czy powiedziałeś wszystko? No, można powiedzieć, że wszystko. Tam bardziej mi chodzi o to, że premier Wielkiej Brytanii mówił o tym, że Wielka Brytania ma być wielkim hubem krypto, mają wspierać, być najlepszym krajem dla krypto, po czym wpisują 140 firm na listę ostrzeżeń i to powiedziałbym zupełnie bez sensu. Mam takie wrażenie, że oni wpisują tam wszystko tak na wszelki wypadek, żeby nie było, że kogoś pominęli. Może weszli na CoinMarketCap albo na CoinGecko i spisali z góry na dół. Może być. Dobra. Twój temat, Łukasz. Tak, jesteśmy, można powiedzieć, w okresie wielu rozpraw sądowych. Mamy z jednej strony rozprawę SBF-a i kontrowersje, które tam się dzieją. Nie ukrywam, że bardzo pilnie nie śledziłem. Patrzyłem tylko na komentarze do tej sprawy. No i faktycznie wygląda na to, że te prognozy, które były, że coś może być na rzeczy, że SBF ma szansę na bycie uniewinnionym, zaczynają się pomału krystalizować. Wyraźnie widać, jaką strategię obrała obrona. Obrona mówi po prostu o SBF-ie jako biednym przedsiębiorcy, który oczywiście popełnił wiele błędów, ale to są błędy biznesowe, a nie celowe i świadome działanie fraudowe. A z drugiej strony mamy prokuraturę, która w sposób bardzo konkretny i taki bardzo ostry wytyka zdanie odmienne, że SBF dokładnie wiedział, co robi, że oszukiwał, że kłamał i nie mógł tego nie wiedzieć. Jako jeden z argumentów taki, który do mnie przemówił na przykład, to było to, że wielokrotnie SBF mówił o tym, że Alameda
nie ma jakichś specjalnych warunków, a po czym się okazywało, że w tym samym czasie Alameda właśnie miała specjalne warunki, jej konto było traktowane priorytetowo, jeżeli były jakieś, nazwijmy to stop lossy, czy jakieś akcje do wykonania, to oni wykonywali je pierwsi dla Alamidy, a bardzo często nawet likwidacje pozycji nie następowały i jakby funkcjonowało konto mimo ujemnego no właśnie, to jest chyba najgorsze. To właśnie powiedział jakby bliski współpracownik, który zeznaje teraz przeciwko, Gary Wang. Tak. On powiedział, że dopuszczona była opcja allow negative, to znaczy, że Alameda mogła wypłacać to, co powiedziałeś, z minusem i podobno wypłacała po prostu na potęgę, to oznacza, że tak naprawdę brała środki użytkowników, o czym dobrze wiemy i to właśnie zburzyło podobno całą strategię obrony SBF-a, ale dzisiaj będzie to prawdziwe talk show, bo dzisiaj Caroline, czyli była dziewczyna SBF-a, będzie zeznawała. Wiemy, że jej postawiono również zarzuty, ale ona zgodziła się pójść na układ z prokuratorem. Zobaczymy, co takiego powie. Nie ma co ukrywać. Myślę, że ona może wiedzieć bardzo, bardzo dużo. Na pewno wie bardzo, bardzo dużo i raczej stawiam na to, że będzie chciała się jak najbardziej wybielić kosztem właśnie SBF-a. No, oczywiście będzie szukała, myślę, że to jest naturalna obrona każdego człowieka, że stara się zwalić winę na kogoś innego. Ja jeszcze tylko powiem, że wyszła pierwsza, no nie wiem czy pierwsza, ale taka ważna książka na temat FTX-a i SBF-a, bardzo mocno poddana krytyce. Stwierdzono, że to, co w tej książce jest pokazane, to jest zafałszowany obraz. Wielu komentatorów mówi, że to jest po prostu książka, która ma na celu wybielić postać SBF-a i pokazać go jako biednego przedsiębiorcy, żuczka, tak, który, no nie wyszło mu, to prawda, ale to nie miało nic wspólnego z celowym działaniem. No ale jest jeszcze druga rzecz, druga sprawa. Otóż, nie, wracam do sprawy sądowej. Dobra, to chodzi oczywiście o odrzucenie apelacji SEC-u w sprawie wyroku do XRP. Sąd odrzucił apelację, więc można powiedzieć, wyrok został przyklepany, więc sprzedaż XRP do osób prywatnych na giełdzie nie była sprzedażą papierów wartościowych. Dokładnie, a to jest bardzo, bardzo dobry sygnał. Co prawda zdania są podzielone na scenie, jak zawsze, bo znajdziemy prawników, którzy mówią, że to nie jest takie bardzo istotne, ale wielu mówi o pełnym zwycięstwie, może nie samego Ripple'a, ponieważ ten element sprzedaży tej takiej do instytucji z umowami, tak, on cały czas jest bardzo poważny i kwotowo jest chyba 10-krotnie czy 20-krotnie istotniejszy, ale dla rynku krypto wyrok, który zapadł, ma bardzo duże znaczenie. No, 23 kwietnia. To jest data, którą możemy sobie zapisać w kalendarzu. 23 kwietnia 2024 roku sąd zajmie się kolejnymi zarzutami, które stawiał SEC. Także będziemy mieli ciekawą wiosnę. Będzie dobry moment, może i dobry katalizator na kolejne sygnały do wzrostów, bo jeżeli XRP będzie wygrywał, to faktycznie będziemy mieli bardzo, bardzo dużo pozytywnych sygnałów. No, przypomnijmy jeszcze, że sprawa wielu ważnych tokenów, takich jak Matic na przykład, Algorand i tak dalej, w tej chwili jest w toku. Tak? SEC próbował je skrzywdzić, ale to było jeszcze, SEC wystąpił z tym atakiem, zanim był wyrok dotyczący XRP, więc tutaj robi się ciekawie. A propos Muska, no to wiemy, że SEC wytoczył przeciwko niemu jakiś proces, bo Musk jest wzywany na przesłuchanie w związku z przyjęciem X-a, kiedyś Twittera, i nie chce się tam stawiać z jakichś powodów. Podobno są jakieś nieprawidłowości, SEC dostrzega. Z kolei Musk teraz publicznie na X-ie, czyli na Twitterze, łatwiej mówić o Twitterze, mówi, że będzie wytaczał proces przeciwko urzędnikom SEC-u i liczy na to, że oni w końcu pójdą do więzienia. To oczywiście parafrazuję, ale mówi, że liczy na to, że jakieś postępowania karne w końcu się zaczną. Także tutaj... No, ja muszę powiedzieć, że sytuacja z SEC-iem jest ciekawa, ponieważ zwykle instytucje rządowe nie przegrywają w sądzie. A tutaj mamy sytuacje naprawdę bardzo słabe, które mogą świadczyć o tym, że SEC działa
no nie do końca w dobry sposób. Tak? No, o tym, że on nie chroni konsumentów, no to już chyba wszyscy wiemy. Tu nie chodzi o chronienie konsumentów, tylko zapewnienie odpowiedniej polityki. Natomiast no, chyba przegięli. Mało tego, że przegięli, no to jeszcze to Binance czy Coinbase wytacza proces przeciwko SEC-owi a propos niejasnych przepisów. Jeden z nich, już teraz zapomniałem, który, ale chodzi mi o to, że doprowadzenie do sytuacji, gdzie musisz mieć potrójny doktorat, żeby zrozumieć przepisy, jest po prostu absurdalne, no bo prawo powinno być jasne, no i jak gdyby szybkie, no nie, to też jest jedno z tych założeń, a tutaj tej sytuacji nie mamy i to doprowadza do tego, że jak masz prowadzić jakikolwiek biznes, taki, który się ociera gdzieś tam o papiery wartościowe, ale nie chce mieć nic wspólnego z papierami wartościowymi, w takiej sytuacji, gdzie największe imperium finansowe i wojskowe i w ogóle logistyczne tak naprawdę doprowadziło do tego, że funkcjonujemy w zupełnych oparach i braku jakiejkolwiek stabilizacji. Także liczę na to też, że kiedyś SEC za to odpowie, a przynajmniej ludzie, którzy za tym stoją. Mam nadzieję, że tak będzie. Może króciutko porozmawiajmy o jednej rzeczy. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, które mówiły mi o Kandze i bardzo im się Kanga podobała, ale stwierdzili, że brakuje jednej funkcjonalności. Z tego, co słyszałem, ty również spotkałeś się z takimi informacjami i to tak dosyć powszechnie artykułowanymi. Tak, chodzi o dźwignię oczywiście. Dźwignię, co do której ja i ty kiedyś mieliśmy istotne wątpliwości. No ale pewnie kiedyś o tych wątpliwościach pogadamy, natomiast wszystko na to wskazuje, że czołowe giełdy kryptowalut, a przecież chcemy być lata świetne przed pierwszym miejscem, czyli przed Binance'em, czołowe giełdy kryptowalut mają dźwignię, mają lewar no i właśnie, jakbyś to, Łukasz, skomentował w kontekście Kangi? No, ja bym powiedział tak, przede wszystkim musimy rozróżnić dźwignie takie syntetyczne i dźwignie rzeczywiste. Dźwignia rzeczywista to jest taki klasyczny instrument, że pożyczam od kogoś bitcoiny na przykład, albo pożyczam dolary po to i kupuję bitcoiny, ale naprawdę je kupuję. Naprawdę dochodzi do transakcji na rynku i w momencie, gdy moja pozycja jest likwidowana, to również następuje rzeczywista sprzedaż tych bitcoinów. I to jest taka klasyczna formuła dźwigni, a druga syntetyczna, taka, w której mamy do czynienia raczej z hazardem, czy z graniem takim bardziej, no, gdzie nie dochodzi do tych transakcji. Nie dochodzi do transakcji z bardzo prostego powodu, nie musi dochodzić do transakcji, gdyż mowa jest o tym, że w 90% wypadków i tak te pozycje będą się bilansowały i będzie znaczny zysk dla organizatora całej operacji. Natomiast ja bym powiedział, że dźwignie są bardzo ponętnym instrumentem, szczególnie dla młodych osób, młodych nie tyle wiekiem, ile młodych w tradingu, bo dają pozór, czy może nie pozór, tylko dają poczucie tego, że można szybko osiągnąć jakiś sukces. Trzeba jednak pamiętać, że tak samo jak sukces bardzo szybko dają możliwość osiągnięcia porażki, natomiast faktycznie dźwignie są czymś, co funkcjonuje na rynku i czasami trzeba powiedzieć, że nie ma co się bić z koniem, czy kopać z koniem, tak? Tutaj a propos Mr. Dachol zadał też takie pytanie, kiedy będziemy rozmawiać dokładnie o tokenomii KNG 2.0. Już niedługo, no ale właśnie fakt, że też rozmawiamy teraz o dźwigni jest jakąś pewną intuicją albo wskazówką w tym zakresie. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że na dźwigni... przykład o blockchainie, ale to kiedy indziej. A propos dźwigni. No, dźwignia doświadczonym graczom daje faktycznie większe możliwości. Tak. Ale trzeba powiedzieć, to jest narzędzie dla doświadczonych graczy. I dalej jak w piątek rozmawiałem, a teraz zachowałem się tak, jakbym pracował w takiej plotkarskiej gazecie, więc bez podawania nazwisk. Rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym, który opowiadał o japońskim youtuberze, który w 2021 roku przy jednej z akcji promocyjnej jednego projektu zarobił chyba od 4 do 6 milionów dolarów. Znasz go, tego youtubera. No to wiedz, że już nie ma tych pieniędzy. Wszystko stracił na dźwigni. No tak. Tak, żebyśmy byli tutaj zupełnie transparentni i uczciwi. Spójrzmy w takim razie dalej w notatki
OpenAI. Dawno nie było tematu. Tak, jakby chcę powiedzieć o koledze, który nazywa się Sam Altman, czyli założyciel i lider tego projektu. Występował ostatnio u Joe Rogana, bardzo popularna postać, i rozmawiali sobie między innymi o kryptowalutach. Sam Altman mówi o tym, że regulacje amerykańskie zabijają kryptowaluty, zaś bardzo pozytywnie wypowiada się na temat Bitcoina. To jest pierwsza rzecz. Bardzo negatywnie wypowiada się na temat CBDC, co jest ciekawe, co niektórzy traktują jako pewną dwulicowość z jego strony, no bo projekt, za którym on również stoi, WorldCoin, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, no to tak trochę nam trąci tym CBDC. On natomiast twierdzi, że to nie o to chodzi. Mówi o tym, że i powiem ci więcej, że z jego ust to zaczyna brzmieć ciekawie. Parafrazując, chodzi o to, że za jakiś czas może dojść do tego, że ciężko będzie odróżnić naturalną inteligencję, czyli na przykład ciebie albo mnie, od sztucznej. I on mówi, że prawdziwa inteligencja musi mieć jakiś token, którym będzie w stanie się wylegitymować w sieci, że jestem prawdziwym człowiekiem. I mówi, że po to właśnie prowadzi swój projekt, no bo ten projekt polega na tym, że ty skanujesz swoją siatkówkę i w wyniku tego otrzymujesz swój token, który nadal jest podobno anonimowy, nie znam szczegółów tego projektu, ale jakby potwierdza nie twoją tożsamość, ale twoją ludzkość. Pytanie, czy mogę zeskanować sztuczne oko? To była też moja pierwsza myśl. Bo jakie to jest potwierdzenie, jeżeli może się okazać, że będziemy mieli fejkowe adresy, tak? Tak w cudzysłowie mówię, upraszczam bardzo, ale że będą pozakładane adresy, które nie pochodzą od ludzi. No to jest, w ogóle to jest wielki problem związany z rozwojem technologii, tym, że faktycznie w którymś momencie będziemy chcieli się jakoś odróżniać od maszyn, odróżniać od sztucznej inteligencji, szczególnie w sytuacji, gdy tak mocno wchodzimy w świat wirtualny, bo przecież nasza praca coraz bardziej staje się wirtualna, coraz większa część pracy robionej przez ludzi jest czysto wirtualna, nie jest związana z kopaniem rowu, stawianiem domu czy szyciem ubrania, ale staje się czymś, co można nazwać usługą albo entertainment, czyli jakimś dawaniem przyjemności. No to są... Może się okazać, że faktycznie wiele z tych rzeczy będzie zastąpionych sztuczną inteligencją. Ja cały czas przypominam, że uważam, że jeżeli ktoś myśli w tej chwili o zawodzie diagnosty, bycia lekarzem pierwszego kontaktu, to powinien to głęboko przemyśleć. Uważam, że te zawody mogą może nie zniknąć, ale tak, przestaną być potrzebne w takiej ilości, jaka jest. Co nie do końca jest dobre, bo w mojej ocenie jednak element losowości i niepoprawnych decyzji wydawanych przez lekarzy na przykład też jest czasem potrzebny. Oczywiście, no tak. Tylko tutaj to będzie tak, że ten diagnosta, ta sztuczna inteligencja będzie dawała diagnozę i będzie miała później sprzężenie zwrotne. Ona, zakładamy, że będzie znała dokładne dalsze losy tego pacjenta i będzie wyciągała na podstawie tego wnioski, no nie? I trzeba jasno powiedzieć, te wnioski będą w większości wypadków lepsze. Dostęp do właściwie nieograniczonej wiedzy, do wielkiej bazy danych. Dla większości będą, myślę, lepsze. Tak. Dla ułamka tych szczególnych przypadków będą gorsze, natomiast cały czas pozostanie pytanie, czy przypadkiem to nie spowoduje, że właśnie może diagnostów czy lekarzy tego pierwszego kontaktu będzie mniej, znacząco mniej, ale oni będą dostawali tylko te kluczowe przypadki. Tacy sami doktorzy House by zostali. Ja może powiem, co się nowego nadzieje na Kanze jeszcze. Mieliśmy ponownie uruchomione pożyczki, zwiększony mocno fundusz, bardzo istotnie znowu się skończył. To jest niesamowite, widzimy jaki popyt na te pożyczki jest, także będziemy, myślę, komunikowali ciekawe informacje już wkrótce. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby słuchali naszych informacji, bo będą istotne dla tych, którzy zarówno chcą te pożyczki brać, jak i tych, którzy chcieliby zapewnić płynność na takich pożyczkach. Mamy modyfikacje związane z peer-to-peer, funkcjonalność, która działa na Kanze od miesiąca, dwóch. Bardzo intensywnie ją rozwijamy. Uważamy, że to jest kierunek takiego
w jakim chcemy pójść, blockchain ludzi, rozszerzenie, dawanie ludziom możliwości działania i rozproszenie tak naprawdę samej usługi. No i nie chcę tutaj czytać wszystkich zmian, które dostałem, bo ich jest całkiem sporo, ale bądźcie gotowi na to, że niedługo kilka zmian związanych z KYC zostanie wprowadzonych, będziemy mieli uproszczone i przyspieszone znacznie KYC, które będzie wystarczające do przeprowadzenia na przykład transakcji peer-to-peer. To jest bardzo, bardzo istotne. Będziemy mieli również na przykład niedługo pojawią się ankiety na naszych stronach, także bardzo chętnie poznamy Wasze zdanie, a dodatkowo przypominam, były ostatnio rozsyłane maile. Tak, maile z ankietami. Zakładam, że nasz dział PR zebrał jak gdyby wiedzę, ale jeżeli ktoś jeszcze nie wypełnił tej ankiety, to proszę, żeby odnalazł ją na swojej skrzynce i udzielił odpowiedzi. To jest dla nas ważne, bo co 3 miesiące, co kwartał badamy opinię społeczności na nasz temat. Kanga University, dodam też, ci, którzy nie śledzą tego projektu, w każdego tygodnia dochodzą nowe lekcje, zarówno dla osób początkujących, średnio zaawansowanych i bardzo zaawansowanych, ale też idziemy w tą stronę, żeby nagrywać krótkie podcasty edukacyjne związane z tymi lekcjami. Na razie użyczyłem swojego głosu, zaznaczam, że nie czytam, tylko opowiadam o każdej z tych lekcji. W tym tygodniu ma pojawić się pierwsze nagranie, czy pierwsze nagrania mają się pojawić. Myślę, że wszystkich zaskoczymy. No i wiem, że będzie nowy listing w tym tygodniu, chociaż może follow the news. Tak, żeby będzie nowy listing, śledźcie proszę. Też niedługo pojawi się kolejny blockchain, tak, ale to śledźcie. No i bardzo istotne, zbliżamy się wielkimi krokami do nowej odsłony stakingu. Tutaj nie będę może już tego ukrywał. Będzie nowa wersja stakingu. Trenujemy, ćwiczymy, jak to wygląda. Ostatki testów będzie bardziej atrakcyjnie, więcej różnych form. Chcemy, żeby to tutaj dynamicznie się rozwijało. A Michał Bugajski widzę, że pyta, czy w KNG 2.0 będą zmiany dotyczące stakingu, czy mechanizm codziennego bonusu będzie modyfikowany. Pozostawię to bez szczegółowego komentarza, ale powiem, że będą zmiany, ale chcemy podkreślić, to nie będą zmiany na gorsze, tylko na lepsze i dające dużo nowych funkcjonalności. Tak, może nie chcę widzieć. Tak, ale zakręciłem. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Myślę, że to jest dobry moment, żeby może opowiedział o wynikach konkursu przed jakimś tym. Przypomnę zasady konkursu. Każdy, kto czuje się silny w analizie Bitcoina, każdy, kto uważa, że może dobrze działać i przewidywać cenę, to powinien teraz skorzystać z tej szansy i dać swoją prognozę. Wystarczy napisać w komentarzu hashtag kwadrans z Kangą 171 i napisać cenę Bitcoina, jaką przewiduje za tydzień we wtorek o godzinie 9 na rynku do USDT. No i szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu nie pojawił się zwycięzca, ponieważ nikt nie trafił, no bo jaką mamy tolerancję? $25. No więc w ubiegłym tygodniu nikomu się nie udało, ale w tym tygodniu okazuje się, że komuś się udało, bo to cena dzisiaj z godziny 9 to było 27 652, a zwycięzca podał cenę 27 648, więc jeżeli dobrze liczę, to $4 różnicy i to jest Michal Lopato. 98 Kang, kumulacja, także gratulujemy, brawo. Jesteśmy wzruszeni i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Zachęcamy do próbowania swoich sił. Ci wszyscy, którzy mają jakiś swój warsztat, jakieś narzędzia, niech się pochwalą, niech pokażą, co potrafią. To dla nas bardzo ważne. Przypomnę, że wysokość nagrody zależy od ilości łapek w górę pod bieżącym odcinkiem, więc warto teraz zasubskrybować, dać łapkę w górę, podzielić się tym materiałem. Skoro go oglądacie jeszcze, to znaczy, że jest interesujący, więc podzielcie się ze swoimi znajomymi tym materiałem. Niech oni również obejrzą i dadzą łapkę w górę. Nagrody będą jeszcze większe. Mam jeszcze 2 newsy. Może ale my już czwarty kwadrans zaczynamy. Tylko zadam Ci pytanie. Okazuje się, że są 2 dominujące blockchainy Proof of Stake, które pobierają razem 88% wszystkich opłat.
proof of stake'owych blockchainów mamy bardzo, bardzo dużo, Tak. ale są dwa, które mają 88%. Jednego się domyślasz, Ethereum. a drugi? Nie wiem, który Tron. wybrać. Okej. Tron 57% to jest Ethereum z tych 100%, czyli nadal to jest dominator, ale jakby drugie miejsce tak mocno właśnie zajmuje Tron. Bardzo ciekawe, że Justin Sun, czy jak to niektórzy mówią, Justyna Słoneczna, tutaj całkiem nieźle ten projekt prowadzi, to jest ciekawe. No i druga jeszcze rzecz, ci, którzy oglądali ostatni Kanga No Comment, jeżeli nie oglądaliście, to naprawdę zachęcam. Tak jak każdy odcinek był bardzo ciekawy, ale ten był szczególnie ciekawy, bo dużo takich tajemnic związanych z Bitcoinem się wyjaśnia. Rozmawialiśmy o tym, czy jest możliwa dominacja w Bitcoinie i nawet jeżeli to jest hipotetyczne, to pokazaliśmy, że coś takiego jest. Nawet jeżeli ty się, Łukasz, z tym nie zgadzasz, to jest jakby pokazana droga, co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby właśnie duże organizacje zdominowały Bitcoina. Natomiast chcę powiedzieć, że jest 5 organizacji, które dominują, jeżeli chodzi o udział nagród stakingowych na Ethereum. 5 organizacji. Okay. Co oznacza, że dyskusja, 3 z nich to są giełdy kryptowalut, no nie? Ale dyskusja na temat decentralizacji, ona powinna trwać i znowuż wyrażam swoje prywatne przekonanie, przejście z proof of work na proof of stake było ostatecznie, myślę, że nie wzięto wszystkich aspektów pod uwagę. Nie wiem, czy to było najlepsze rozwiązanie w kontekście Ethereum, ale fakt jest taki, że nasze zdecentralizowane kryptowaluty stają się coraz bardziej scentralizowane. No, na samo zakończenie takie hasło rzucę dla tych, którzy bardziej zaawansowani. Otóż słuchajcie, pojawiło się bodajże wczoraj pojawiła się bardzo ciekawa propozycja, ciekawy dokument. Jest to dokument, który opisuje modyfikację Bitcoina, która może spowodować, że będzie mogło być uruchomione przy wykorzystaniu sieci Bitcoina mechanizm, nazwijmy to dla uproszczenia kontraktów, taki BitVM, to się nazywa ta propozycja, Compute Anything on Bitcoin, czyli oblicz wszystko na Bitcoinie. Propozycja bardzo z jednej strony interesująca, chociaż muszę powiedzieć, że czytając, no pobieżnie, nie będę mówił, że wczytałem bardzo dokładnie, ale tak zaglądając do abstraktu i patrząc na główne bullet pointy, to dochodzę do wniosku, pomysł świetny, zobaczymy, jak będzie wyglądało wykonanie, bo jednak to w tej propozycji wykonania będzie tkwiło dużo szczegółów. Niemniej jednak z pewnością jest to coś szalenie interesującego i pociągającego. No tak. Dodam, że kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o BRC20, czyli o tokenach, które zapisywane są w Bitcoinie. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale faktycznie zastosowali pewien zabieg, że w bloku zapisują jakiś taki token. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Okrzyki wojenne. No, ja tym razem powiem KNF, Kanga na fali. Myślę, że ta fala tsunami, która wzniesie nas ponad Mount Everest, już się zbliża i niedługo będziemy bardzo pruli szybko do przodu. A twoje? No więc potrzebujemy również odwagi do tego, więc zawsze mówię, używaj odważnie Kangi i kryptowalut, UOKiK, także te 2 okrzyki wojenne, nimi was żegnamy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.